Już jakiś czas temu mówimy o 5 latach we Freddy's i to właśnie miało miejsce 3 dni temu. 5. rocznica serii, 5. rocznica pierwszej gry FNAF. Już chwilę jesteśmy w tym fandomie. Ja osobiście zacząłem się interesować koło teaserów FNAF 3, więc to wciąż ponad 4,5 roku. Ale event, który miał miejsce na 5. rocznicę FNAFa był bardzo fajny, bo fandom aktywnie się bawił, Scott też zamierzał dołożyć rzeczy od siebie. Dzięki temu dostaliśmy 2 nowe teasery i update Steamowego posta z aktualizacjami. Zacznę omawiać rzeczy zgodnie z postem, w kolejności od najmniej istotnych, gdzie mam najmniej do powiedzenia. No i update post powtarza niektóre oczywiste rzeczy. Gra VR skończona. Książki skończone, czyli najwyraźniej napisane zostały, ale powoli będą się pojawiać. Już robię newsy o 2 z 5 książek. Ostatnio dostaliśmy też tytuł trzeciej książki, będzie ona się nazywać 1:35 AM. Nie mam jeszcze okładki, ale wszystko w swoim czasie. Film FNAF został przesunięty na rok 2021, więc miejmy nadzieję, że to ostatnie przesunięcie, ale cóż, nie ma tutaj za dużo nowych informacji. Konsolowe porty mają powoli wychodzić cały ten rok, cały następny rok. Scott uważa, że powinniśmy się wyrobić ze wszystkim do końca 2020 roku. Póki co mamy jeden port, jest to FNAF 1 na iOS-a. No i ja osobiście nie mam jabłko telefona, więc nie mogę ocenić osobiście, z tym trzeba się pytać Elevena, który już się bawił w tym temacie. Same porty mają odświeżony wygląd, ale nic poza tym. Mają płatne cheaty tak samo jak oryginalne mobilne porty miały i ludzie narzekają, że to bonusy droższe od samej gry, ma to swój sens. Ale też pamiętajmy, że to tylko pozostałość z oryginalnej wersji, kiedy to FNAF dopiero zyskiwał na popularności, a Scott nie był jeszcze bogaty, potrzebował dodatkowych pieniędzy. Poza tym nad portami pracuje zespół z Click Team, a oni niewiele zarobią z samej aktualizacji gry, więc przydałoby mi się pieniądze, przynajmniej na start. Rozumiem narzekać, jeżeli wyjdzie mobilny FFPS i on też będzie cisnął płatne cheaty. Gra AR, czyli ten telefoniczny FNAF na kamerce, wychodzi w październiku. Scott wyjawił, że pracuje nad tą grą z firmą Looking Glass. Nie dostaliśmy żadnych szczegółów, czym ta gra jest, ale jest to projekt, który wyjdzie najwcześniej ze wszystkich, za około 2 miesiące. Możemy się niedługo pewnie spodziewać jakiegoś trailera czy innej zapowiedzi, ale już wiemy, że coś takiego jest blisko w pracach. Gra AAA ma wyjść w 2021 roku i produkcją będzie zajmowało się Universal, którzy pewnie sami wynajmą jakąś inną firmę czy coś takiego. Jest jedna ważna informacja dotycząca tej gry. Będzie ona grą multiplayer, będziemy mogli grać we FNAF ze znajomymi, będzie FNAF Battle Royale. No to ostatnie jest żartem, ale wciąż wieloosobowa gra FNAF. Może to pójść na różne sposoby. Jednym z takich oczywistych jest to, że gracze łączą siły, żeby się bronić przed animatronikami, coś jak Case Animatronics 2 multiplayer, coś jak Granny, tylko że w multiplayerze, ale mnie osobiście wydaje się to na ten moment trochę oklepany rodzaj gry, więc nie jestem pewien. Na pewno mnie osobiście podobałby się coś pokroju Ultimate Custom Nighta, czyli masa animatroników. Za dużo na to, żeby to jakoś sensownie, zwyczajnie nie przejść, dzięki czemu możemy stworzyć jakiś ranking niczym w Ultimate Custom Nightie. To dawałoby nam potencjał na taki podział. Najlepszy wynik, jaki osiągnęliśmy samotnie, a rankingu dla grup 2, 3, 4 osobowych. Taka drużyna 4-osobowa miałaby realne szanse przejść finalny tryb, ale prawdziwym wyzwaniem jest finalny tryb na 3, 2, a nawet na jedną osobę. To by było fajne według mnie, taki klasyczny FNAF multiplayer. Ale teraz przejdźmy do najważniejszych newsów. Zanim jeszcze obejrzymy sobie teasery na stronach, na Steamie ludzie znaleźli informacje na temat paczki DLC do Help Wanted, która nazywa się Halloween Pack. Nie mamy na ten temat wiele informacji, ale możemy zgadywać, że pojawi się pod koniec października, akurat na Halloween. Paczka mogłaby mieć jakieś nowe levele, mogliby dodać Jacko Chica, Jacko Boniego, ale ewentualnie możliwe, że to właśnie tutaj pojawią się old animatroniki, które już były zapowiadane jakiś czas temu. Ale na dzień dzisiejszy możemy jedynie zgadywać, co może się tam pojawić. Coś jest, będzie nas czekać. No i w końcu lecimy na stronę Scott Games, która zapowiada nam następną główną grę FNAF. Mamy paczkę animatroników grającą na scenie w jakimś centrum handlowym, jest parę lokacji dookoła, po prawej jest pizzeria, nie wiem czy to skrócona nazwa, czy może teraz lokacja będzie się po prostu nazywać Fazbear Pizza. Sam główny zestaw zostawia nam wiele pytań, bo ludzie nie są pewni, kim są te nowe animatroniki. Jest Freddy, to jest raczej jasne. To może być oczywiście główny zestaw animatroników, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, taka najprostsza odpowiedź. W takim wypadku ludzie uznają, że w kolejności jest tutaj Chica, Freddy, Foxy i Bonnie, albo Bonnie, Freddy, Foxy i Chica. Ciężko stwierdzić, to tutaj może być fryzurą Chiki, a równie dobrze może być uszami Bonniego takimi rzuconymi trochę na bok. Istnieje też jednak możliwość, że to inne postacie. Foxy może być tak naprawdę jakimś wilkiem, to po prawej w długich włosach może być dosłownie czymkolwiek. Ale najprostszą interpretacją jest zwyczajny zestaw Freddy's.
Można się nad tym zastanawiać, ludzie lubią masę świetnych fanartów, własnych interpretacji tych postaci, co jest naprawdę wspaniałe. Mnie osobiście podoba się połowa z tych interpretacji, nie przeszkadzałoby mi, jakby Scott po prostu użył jednej z nich w grze. Gra wychodzi w 2020 roku i najpewniej jest to druga gra Steelwolf, wspomniana w update poście. Wydaje mi się, że będzie to kontynuacja Help Wanted. Ta pierwsza gra to z jednej strony stworzenie Glitch Trapa, zostawienie go na jakieś możliwe rozwinięcie, a z drugiej strony wyjaśnienie, że Fazbear Entertainment wciąż chce korzystać z tych postaci. Mieli odbudować swoją reputację przy użyciu Help Wanted i zacząć coś nowego. Tym właśnie może być lokacja z teasera. W takim wypadku warto zwrócić uwagę na to, jak fabuła FNAFa teraz wygląda, bo mamy już 3 wątki fabularne. Najpierw była historia piątki ofiar, to jest FNAF 1 do FNAF 4, potem mamy jakąś osobną historię Aftonów. Baby ma tutaj swoją główną rolę. Według mnie nie ma tutaj żadnego śladu po głównej piątce. Nie ma ich w Funtime'ach, nie ma ich w Enardzie i wydaje mi się, że Golden Freddy pojawia się tutaj tylko na moment, na sam koniec, żeby popatrzeć z boku na całą sytuację, która dzieje się w UCN-ie. Już dawno został uwolniony, ale teraz został tylko zaproszony jako widz do tego czyśćca Majka. Ale duchy z FNAF 1 do 3 nie mają już roli we Wesel, w FPS-ie, w UCN-ie, tylko marionetka co najwyżej. Teraz Scott zaczął trzeci story arc, przez co moje nazewnictwo kompletnej i rozszerzonej fabuły już trochę traci na znaczeniu. Na dzisiaj mam prostą historię FNAF 1, kompletną historię FNAF 1 do 4, a także rozszerzenia. Wątek Baby Aftonów, czyli SLF, FPS, UCN, a także wątek, wydaje mi się, że Glitch Trapa, czyli Help Wanted i dalej. Może ta nowa gra w przyszłym roku da nam jakiegoś nowego głównego bohatera na poziomie Baby, ale nie jesteśmy w stanie tego na ten moment stwierdzić, więc trzecia historia to dla mnie obecnie Glitch Trap. Ewentualnie można nazwać to historią Steelwolf Studios, bo to oni tworzą te gry. I śmiesznie by było, jakby główną ofiarą trzeciej historii była ofiara, czy sztuczna inteligencja Freddy'ego. Bo Freddy Fazbear dostałby jakąś główną rolę po tylu latach. Ale tak to teraz widzę, 3 historie. Wydaje mi się, że FNAF 9 będzie dzieł się po Help Wanted w bliżej nieokreślonym czasie. Może rok, może lata po 2023. Scott i Steelwolf mają tutaj spory potencjał na rozwinięcie historii, wiele możliwości. W kodzie źródłowym Scott Games dostajemy nowy dialog. Ktoś rozkazuje jakiejś postaci. Stój na trasie, słuchaj mojego głosu, niech nikt cię nie sprowadzi na manowce. I ta postać jest całkowicie posłuszna słowom, szybko zgadza się na wszystko. Na koniec jest zadane pytanie, czy ta postać wybrała już coś lub kogoś. I odpowiedź tak, wybrała. Ciężko powiedzieć, o co konkretnie chodzi w tym dialogu. Możliwe, że jakaś postać, może sam Glitch Trap, kontroluje jakiegoś robota, każe mu podążać w jakimś celu, robi coś konkretnego, może każe mu wybrać dzieciaka, którego zabierze i zabije. Coś takiego. Chociaż ciekawy plot twist polegałby na tym, że to jest po prostu ojciec rozmawiający ze swoim małym dzieckiem jakoś ostrożnie, żeby nie zabłąkał się, może pamięta cały czas, co się działo we Freddy's, obawia się tego, więc nie spuszcza oka ze swojego dzieciaka, ale jednocześnie jest to jakaś ważna postać, w końcu mamy ten dialog, więc może ma jakiś plan względem Freddy's. Także opcji jest dużo. Dla osób, które martwią się, że nie mają VR headseta, a Steelwolf robi więcej gier, sama firma już uspokaja, bo oni nie skupiają się o wirtualną rzeczywistość, następne gry niekoniecznie będą grami VR. Jak już jesteśmy przy drugiej grze Steelwolf, to powiem też sobie o trzeciej, Into Madness. Scott przyznał, że obiecany Into Madness, który miał robić sam, zostanie prawdopodobnie oddany Steelwolf. Więc to nie będzie click-teamowa gra od Scotta, tylko cała duża gra 3D. Into Madness nie jest jeszcze potwierdzone jakoś bezpośrednio, ale jeśli powstanie, to będzie to trzecia gra Steelwolf Studios. Kiedy taki pomysł się pojawił, sam Scott przeniósł się do pracy nad 58. A czym jest 58? Cóż, to ostatnia zapowiedziana gra. Nie ma o niej nic w update poście poza tą wzmianką pod Into Madness. 58 ma swój teaser na stronie FNAF World i jest to po prostu cyfra 58. Po potwierdzeniu mamy tutaj parę negatywnych opinii. Czy to jakiś żart? 5 lat czekania na to? Prawdopodobnie jego najgorszy pomysł. Wygląda jakby w ogóle już mu nie zależało. Przestań się interesować po Dream Theory. 58. Od razu widać, że to dosyć żartobliwy, śmieszny koncept. Scott tworzy coś, czego ludzie mieli nadzieję, że nigdy nie powstanie. W taki sposób jest teaserowany projekt 58. Jest to wszystko oczywiście wyolbrzymione dla żartu i wydaje mi się, że głównym celem tego teasera jest zapowiedź FNAF Worlda. Grę, którą Scott obiecał, że nigdy nie ruszy więcej. Bądź co bądź znajdujemy się na stronie FNAF World. Nie wydaje mi się, żeby Scott pracował nad update'em trzecim, bo w końcu obiecał, że tej gry nie ruszy, ale równie dobrze może robić FNAF World 2. Albo grę inspirowaną FNAF Worldem, już zostawiając taki RPG z masą postaci.
podobałaby mi się przygodówka w animatronice w całym tym świecie FNAF Worlda, w którym możemy sobie połazić, odwiedzić Fredbeara w Fazburgerze, poznać jakąś nową historię, fajnie by było coś takiego zobaczyć. Sama liczba 58 może nawiązywać do FNAFa 58. Jeśli pamiętacie FNAF World Update 2, wątek w tej grze polegał na tym, że Saddesk Man stracił kontrolę nad swoim życiem, tworzył masę szalonych spin-offów. Ostatecznie jednym z tych spin-offów jest Baby, którego zabija. Innym z tych spin-offów jest FNAF 57, Freddy in Space. Scott wrzucił to na 1 kwietnia w 2016 roku i wszyscy myśleli, że to żart. A to rzeczywiście pojawiło się później we FNAF World i to był świetny troll ze strony Scotta, wciąż to pamiętam. FNAF 58 to byłby nie tyle po prostu kontynuacja FNAF 57, ale czymś jeszcze dokładniejszym, bo znamy dokładny tytuł tej gry. Puppets in Space, Kupokiełki w kosmosie. Scott pierwszy raz teaserował Puppeta na 3. streamie dawku charytatywnym dla szpitala St. Jude's. Tam też pierwszy raz dostaliśmy nazwę Funtime Freddy, ale generalnie w tej okolicy Scott i Dawko dużo żartowali koło tego pomysłu Puppeta. I zawsze wydawało mi się, że taka postać pojawi się w update'cie 3 FNAF Worlda, który niestety ostatecznie nigdy nie miał miejsca. Choć co jak co, pamiętajmy, że to było parę lat temu, może Scott już nie za dobrze to wszystko pamięta, ale fakt faktem FNAF 57 istniał we FNAF Worldzie i to samo w sobie mocno sugeruje, że ta 58 to FNAF 58, kontynuacja szalonych spin-offów Scotta Caftona. Jeśli miałbym strzelać, to powiedziałbym, że 58 wyjdzie jeszcze w tym roku, bo bądź co bądź, wszystko co w tym roku dostaliśmy to gry i porty tworzone przez inne firmy pracujące ze Scottem. Co oznacza, że Scott nie zrobił jeszcze żadnej gry w tym roku, a zawsze robił. W 2014 roku, w 2015 roku były po 2 gry, w 2016 zrobił 2 update'y FNAF Worlda i jeszcze Sister Location, w 2017 roku zrobił FFPS-a, w 2018 UCN-a, a w 2019 nie zrobił jeszcze nic. Więc jeżeli Scott tak na to patrzy, to prawdopodobnie szykuje się właśnie z FNAF-em 58 jako jego własną grą, która wyjdzie w tym roku. Ale nie wiem, takie jest moje osobiste zgadywanie. Wiem, że coś podobnego mówił przy FFPS-ie, że nie pozwoli, żeby cały 2017 rok przeszedł bez żadnej gry, którą on stworzył. Ale co jak co, wciąż mamy dużo rzeczy, na które powinniśmy czekać w fandomie FNAF-a. Ten update post, te teasery przedłużyły życie FNAF-a o następne 2 lata. I cóż, na dzisiaj to tyle, wyczerpałem temat najlepiej jak tylko byłem w stanie, tak mi się wydaje przynajmniej. Dlatego też dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do jakiejś dyskusji w komentarzach poniżej i do zobaczenia.